Witam ponownie na moim kanale Biat Tarot. Dzisiaj zrobimy czytanie ogólne dla znaku zodiaku Waga. Jest to czytanie bezterminowe i skorzystamy z kart wyroczni. Najpierw rozłożymy karty na sprawy kariery, sprawy zawodowe, finansowe, a potem przejdziemy do spraw miłosnych, partnerskich czy relacyjnych. Na wstępie chciałabym powiedzieć, że nie ma możliwości żeby wszystko w pełni z Wami rezonowało, ponieważ jest to odczyt ogólny, więc pamiętajcie o tym, żeby wziąć to, co rezonuje, co działa, pomaga w Twojej osobistej sytuacji, a to, co nie ma wpływu na Ciebie, to po prostu trzeba odrzucić. Przechodzimy więc do czytania dla wagi. Zobaczymy najpierw, jakie energie będą się chciały pokazać dla Was w sprawach kariery, w sprawach finansowych, zawodowych. Waga. Dobrze, mamy jeszcze jedną kartę. Poprosimy. Jeszcze jedna karta. Dobrze, i mamy. Pierwsza z kart to już mówię, to jest niekończąca się opowieść. Więc karta mówi o tym, że możecie być w tej chwili w takim stanie, w którym poddajecie się samokrytyce. Może za bardzo powtarzacie historie ze swojego życia, w których były jakieś straty, odrzucenie, może ból, upokorzenie. W każdym bądź razie jakieś cierpienie i tworzenie niepotrzebnych wokół siebie dramatów. I możliwe, że właśnie takie myśli Was ogarniały w ostatnim czasie. Może czujecie się zagubieni, może niektórzy z Was mają poczucie strachu, ale jest to tylko to, co siedzi w Waszej głowie. Ten strach karmi się właśnie tymi wszelkimi dramatami, które wywołujecie w sobie, które być może rozpamiętujecie nieudane jakieś sytuacje ze swojego życia, może ten strach, jakiś zazdrość, chciwość, może jest tutaj w tym jakieś poczucie bycia ofiary. To sytuacje, które wracają, tak? Może porównujesz się też do innych, myśląc o tym, że osiągnęli pewne sukcesy, które powinny być Twoje. Może też być tak, że boisz się tego całego dobra, które Cię czeka, więc Twoja świadomość schodzi z tej drogi, bo czujesz się bezsilny. I może być sytuacja też, że wróciłeś do jakiegoś miejsca, w którym wcześniej byłeś już, znalazłeś się już w jakiejś sytuacji, która może przypominać Ci o pewnych niepowodzeniach. I tutaj jest wskazaniem tej karty, żeby nauczyć się kochać siebie pomimo błędów i tych momentów samosabotażu takiego, tak?
używać tej krytyki w stosunku do siebie w sposób konstruktywny. A najlepiej byłoby nie wywoływać tych negatywnych myśli wokół siebie. Opowiedzieć sobie nową historię, być może nieznaną, przed którą dopiero stoicie, a wtedy ten sukces będzie gwarantowany. Więc jakby jest czas na to, żeby unikać tych dramatów wokół siebie. Może właśnie pewne sytuacje, zdarzenia z poprzednich jakichś relacji z ludźmi, może one powracają z przeszłości i wywołują w Was wprowadzanie tych dramatów, tych myśli właśnie takich bardzo pesymistycznych. I może w tej chwili czujesz się bardzo przeciążony tymi rzeczami, ale jakby czas jest na to, żeby nabrać do tego większego dystansu, potraktować się bardziej taką krytyką konstruktywną i przyjąć takie podejście, że ten cały dramat minie, a ty będziesz żył dalej bez poczucia winy, bez strachu i tak naprawdę nic ci się nie stanie, bo to całe przeciążenie, ten cały rozgardiaż, który jest wokoło, to tak naprawdę nie twoja sprawa, nie dotyczy już ciebie. Więc mogą tu być dwie sytuacje. Jedna, że sami jakby poprzez swoje myśli napędzacie wokół siebie te różne dramaty, więc czas jest na to, żeby porzucić takie złe myślenie o sobie, tą krytykę wobec siebie. A drugie przesłanie jest takie, że wokół ciebie w miejscu pracy może dziać się wiele złych rzeczy. Możesz napotykać ludzi, którzy są bardzo chciwi, którzy zazdroszczą innym. Może ktoś jest ofiarą jakąś w pracy, więc jakby wszechświat ci mówi, żebyś nie brał tych wszystkich negatywnych rzeczy do siebie, tylko był ich obserwatorem i powtarzał sobie, że taka mantra jest: nie mój cyrk, nie moje małpy, tak? I cały ten dramat minie, a ty będziesz żył dalej, bez poczucia winy i bez tych wokół ciebie dramatów, tak? Kolejna karta to Tik-Tak, która mówi o boskim czasie, o niezmierzonym czasie. I tutaj karta mówi o tym, żeby przestać planować, uwolnić się od jakiegoś konkretnego planu, bo jakby pozbądź się potrzeby tworzenia każdej chwili zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, wiedząc, że i tak to, co ma do ciebie przyjść, to i tak przyjdzie. Więc te cuda, niezależnie od tego, co zrobisz, jak bardzo będziesz próbował wyprzedzić czas, to one i tak się pojawią, kiedy będzie na to odpowiednia chwila. I tutaj karta jakby mówi na tym, że jesteś w dobrym miejscu, w dobrym czasie, więc jakby rób dalej to, co robisz do tej pory. Bądź pozytywny i dostosujesz się w najbliższym czasie jakby do tego zegara, który tyka, tak? Czyli przestań się denerwować, że pewne rzeczy
nie chcą się zrealizować, nie przychodzą na czas. Więc jakby przesłaniem jest, że nie ma się czego bać, nigdy nie zabraknie Ci czasu. Nie można przegapić pewnych rzeczy. Więc jakby wszechświat Ci mówi, że co masz dostać, to i tak dostaniesz w odpowiednim dla Ciebie czasie. Pewne rzeczy i tak się wypełnią, więc nie ma sensu się niepokoić pewnymi rzeczami, bo wszystko jest w odpowiednim czasie i możesz spokojnie się zrelaksować. Więc jakby karta mówi o tym, żeby zwolnić, żeby nie planować, nie starać się kształtować swoich oczekiwań, bo i tak co ma do Ciebie przyjść, to i tak przyjdzie, i tak będzie Ci to dane. Czasu jakby nie nadgonisz. I w kolejnej karcie mamy Wyspę Skarbów, więc tu przede wszystkim karta mówi o tym, że w najbliższym czasie przyciągniesz, urzeczywistnisz swoje marzenia. A tu jest obfitość, która pojawia się jak skarb, po prostu znikąd. Tu są zyski finansowe i przede wszystkim dzielenie się szczęściem. Karta mówi o tym, że ciężko pracowałeś, działałeś zgodnie ze swoją wiarą i nagle pośród tego wszystkiego trafiasz w tą dziesiątkę. Znajdujesz ten skarb. Może to być jakiś potencjał, który w sobie odkryjesz. A może udoskonalisz jakieś swoje umiejętności, tak? A mogą to być rzeczy oczywiste lub też nieoczywiste, więc jakby zaufaj swojej intuicji, bo teraz masz jakby odpowiedni czas, jest dobra faza dla Ciebie, pomyślna faza dla Ciebie, kiedy ta ciężka praca nad kierowaniem Twoim życiem wewnętrznym procentuje teraz na zewnątrz, tak? We wszystkich aspektach swojego życia w tym czasie możesz liczyć na szczęście i pamiętaj też, żeby tym szczęściem dzielić się z innymi. Wtedy pomnażasz jakby ten swój skarb. Karta mówi o tym w sprawach zawodowych, że w tym czasie sukces należy do Ciebie, więc wszystkie pomysły są trafione. Znajdujesz się w okresie pełnej manifestacji swoich pragnień, dobrobytu. To, co zasiałeś wcześniej, w przeszłości, teraz kiełkuje, więc to bardzo szczęśliwy, pomyślny okres w sprawach biznesowych, w sprawach finansowych. Pojawiają się kreatywne projekty, które będziesz mógł rozwijać. Pojawiają się też większe finanse, zostajesz doceniony i obsypany dobrobytem. Więc jakby wszystko w swoim czasie, tak? Dobrze, zobaczmy w takim razie, co w sprawach miłosnych, uczuciowych dla wagi. Co w sprawach miłosnych, uczuciowych dla wagi. I jeszcze jedną kartę wyroczni. No, to już jest za dużo. Kilkanaście kart wsypało. Dobrze. Pierwsza karta mówi o regeneracji, o tym, że przyszedł czas odrodzenia. Mówi o otrzymaniu drugiej szansy, o nowej szansie.
Wszystko, co do tej pory uważałeś, że jest już martwe, teraz ożywa w bardziej autentyczny, silniejszy sposób. Wszystko więc, co uważałeś za porażkę, stratę w Twoim życiu uczuciowym, teraz zostaje zastąpione czymś lepszym, tak? Więc jakby przeznaczenie wypełnia się dla Ciebie w nowy, cudowny sposób. To jest odrodzenie czegoś i bez względu na to, jaka w przeszłości miała miejsce strata w Twoim życiu, czy jakieś zakończenie, to było wszystko iluzją. I w tym momencie jest jakby nadchodzi miłość po stracie, promieniujesz pełnią energii, tak? Sprawiasz, że nie możesz oprzeć się miłości we wszystkich jej postaciach. Nadszedł jakby czas, kiedy zobaczysz dowody tego nowego pojawienia się, tego uczucia. Miłość jakby wstaje i wchodzi w Twoje życie, na nowo pojawia się w Twoim życiu. Więc jeśli byłeś do tej pory w okresie właśnie jakiegoś zakończenia lub poczucia straty, to wiedz, że pojawia się dla Ciebie druga szansa na miłość, na odrodzenie, na przyjście czegoś, tej miłości, nowej miłości do Twojego życia. I kolejna karta mówi o cierpliwości i czekaniu, więc to przyjście tej nowej miłości, odrodzenie się też uczucia, na to potrzeba czasu i cierpliwości, więc jakby miej w sobie tą cierpliwość, zwolnij, nie spiesz się z niczym. Tu jest powiedziane, że nawet jeżeli spotkasz na swojej drodze już tą osobę już lub gdy jesteś już w jakimś partnerstwie, to nie wchodź w to za bardzo, nie spiesz się. Twoje serce potrzebuje się jeszcze zregenerować i otworzyć na to, co jest nowe. Ciesz się chwilą, a wówczas to czekanie nie będzie takie trudne i ta cierpliwość Twoja jakby zaprocentuje w przyszłości, tak? Więc to, co ma przyjść do Ciebie, to na pewno przyjdzie. Potrzebny jest tylko czas i trochę cierpliwości z Twojej strony. Kolejna karta to karta myśliciela. Mówi o analitycznym, logicznym myśleniu, o jakiejś opracowywaniu jakiejś strategii. Tutaj jakby wszystko podąża logiczną ścieżką, tak? Rzeczy są jakby dokładnie takie, jakie się wydają. Masz wszystkie potrzebne informacje. Miłość jest logiczna, kiedy też wybierasz partnera, więc dobrze jest mieć coś wspólnego z partnerem, tak? Wskazaniem karty jest to, żebyś kierował się w miłości nie tylko pożądaniem, ale również swoją logiką, abyś wybierał partnera, z którym będziesz miał coś wspólnego. To czas jakby na rozważenie zalet, wad waszego partnera. Jeżeli wystarczająco dużo jest na tej wspólnej płaszczyźnie porozumienia, to karta mówi o tym, żeby iść na całość, a jeżeli nie, jeżeli są tam jakieś inne rzeczy, to nie zmuszaj się do tego działania. To nie jest jakby czas na to, żeby poddawać się fantazjom, tylko istotne są fakty, tak? Więc jeżeli pojawi się na Twojej drodze
nowa osoba, to również pokieruj się logiką i analitycznym myśleniem, żeby to nie były tylko uczucia pożądania, ale również coś głębszego, coś znacznie większego. Ok, zobaczymy jeszcze z kart wyroczni dla Was. Mystical Wisdom. Dobrze. I mamy jedną kartę i już sobie zobaczymy tu. Karta mówi o tym, że nadchodzą nowe możliwości, nowe pomysły, może też nowi przyjaciele. Będziesz poszerzał swój potencjał, otwierasz się na większe możliwości. Mówi o tym, że zyskujesz szacunek ze strony współpracowników, że jesteś bardzo dobrze funkcjonujesz w większej grupie osób. Możesz być dumny ze swoich osiągnięć i swojej postawy wobec zarówno siebie, jak i wobec innych osób. I jakby nadszedł na to czas, żeby otworzyć się na te nowe możliwości i rozwinąć swój potencjał. Więc karta wskazuje na to, że pojawią się dla Ciebie nowe możliwości, wspaniałe pomysły, możliwości edukacyjne, nowi przyjaciele, poszerzasz swoje horyzonty, tylko przyjmij to i rozwijaj się, otwórz się na to, co do Ciebie przychodzi, tak? I weźmiemy dla Was jeszcze kartę anielskich kluczy. I jedną kartę i mamy bądź kreatywny. Dobrze, drogie wagi. Tyle jeśli chodzi o dzisiejsze czytanie. Dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj w tej przestrzeni. Mam nadzieję, że w jakiś sposób wpłynęło to czytanie dzisiaj na Was, zaspokoiło w jakiś sposób Wasze potrzeby. Dziękuję Wam za komentarze, za łapki w górę. Zachęcam zresztą do komentowania tych przesłań, odczytów. Życzę Wam miłości, uzdrowienia na Waszej drodze, dobrego samopoczucia i do zobaczenia.